Jeżeli z tego krótkiego, humorystycznego wstępu jeszcze nie jest to oczywiste, to tematem tego filmu będzie szycie torby z paskiem na ramię. Chociaż jest to przedmiot bardzo często występujący w średniowiecznych ilustracjach, nie ma konsensusu, z czego te torby były wykonywane. Skóra, płótno lniane, wełna, wszystkie mają swoje zalety i wady i ilu rekonstruktorów, tyle opinii na ten temat. Abstrahując od tematu historycznej poprawności, ja pokażę dzisiaj, jak uszyłem ręcznie swoją interpretację takiej torby. Użyłem tkaniny wełnianej na wierzch torby, a jako podszewkę wykorzystałem płótno lniane. Do szycia zastosowałem nawoskowaną lnianą nić. Zaczynam od zaznaczenia na wełnie prostokąta o długości 63 cm oraz szerokości 28 cm. Wymiary te pozwoliły mi otrzymać torbę o końcowych wymiarach około 22 cm wysokości i 25 cm szerokości. Na jednym z końców prostokąta zaznaczam kształt, jaki ma mieć moja klapka do zamykania torby. Przygotowałem sobie papierowy wykrój, ale przy jego projektowaniu zapomniałem o dodaniu zapasu na szwy, który mam uwzględniony na materiale, stąd taka różnica między papierem a prostokątem na tkaninie. Ten jeden kawałek materiału starczy na całą główną część torby, czyli nie licząc paska, i dzięki poskładaniu jak na filmie nieco ograniczy ilość szycia. Identyczny kształt wycinam teraz z płótna na podszewkę. Kolejnym krokiem jest zawinięcie i zaprasowanie wszystkich krawędzi na obu kawałkach tkaniny. Następnie łączę szpilkami ze sobą oba materiały tak, by ich zawinięte krawędzie schowały się w przestrzeni między nimi. Przystępuję do szycia. Myślę, że nie będę daleki od prawdy mówiąc, że do uszycia całej torby użyję praktycznie jednego ściegu. Z tego względu jest to bardzo fajny projekt dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć szyć ręcznie, ale i ogólnie dobry sposób na poćwiczenie szycia. Zaczynam od zszycia boków. Używam czegoś, co można by chyba nazwać ściegiem obrzucanym albo na okrętkę. Jest to stosunkowo szybki, a jednocześnie dość wytrzymały szef, który z powodzeniem można też wykorzystać do szycia ubrań z podszewką. Na tym etapie ważne jest, by igła przechodziła przez wszystkie warstwy materiału, czyli w tym wypadku przez 4 warstwy. W moim przypadku udało mi się osiągnąć odstępy około 3-4 mm. Im gęstszy nasz ścieg, tym wytrzymalszy będzie. Po zszyciu boków przechodzę do zszycia pozostałych otwartych krawędzi. Aby uzyskać estetyczny wygląd tych boków, to warto podszewkę zaprasować tak, by jej krawędzie były nieco krótsze niż krawędzie tkaniny wierzchniej, dzięki czemu podszewka się trochę schowa i nie będzie wystawała z wierzchu naszej torby.
Kolejny etap to wycięcie z wełny paska na ramię. Długość musimy oczywiście dopasować pod swoje potrzeby. Mój miał długość około 128 cm, a szerokość 10 cm. Po zszyciu otrzymałem pasek o długości około 124 cm i szerokości około 4,5 cm. Wszystkie boki paska zaprasowałem, a następnie złożyłem go na pół. Cały otwarty bok zszyłem tym samym ściegiem co wcześniej. Chociaż nie jest to konieczne, to zdecydowałem się przeprasować pasek tak, by cały ścieg biegł przez środek, dzięki czemu po założeniu torby będzie on schowany. Ostatnie, co pozostało nam zrobić, to przyszyć pasek do torby. Ponieważ mój pasek wyszedł dość szeroki, to jego końce trochę zebrałem przy przyszywaniu, by torba lepiej się układała. Na koniec parę uwag. Torba, której szycie pokazałem, wyszła dość mała, 22 na 25 cm i pomieści tylko parę podręcznych przedmiotów. Jeżeli potrzebujecie czegoś pojemniejszego, to lepiej uszyć większą torbę. Na filmie pokazuję moją drugą torbę o wymiarach 28 na 28 cm. A z powodzeniem można uszyć jeszcze większą. Jak widać, torbę można uszyć w całości z płótna, stosując te same techniki. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na moją stronę na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!